Siema, siema. Kolejny dzień na pętli Ha Giang. Właśnie spakowałem. Motocykl jest już 13. Troszkę zamuliłem rano, ale to dlatego, że miałem parę rzeczy do załatwienia. Ethnic House Hostel. Polecam po prostu na maksa. Jak będziecie się zatrzymać w tym tej pięknej miejscowości, naprawdę świetnie jest. Polecam na maksa. Właśnie to. Nie mniejsza z tym. Coś przeczytałem sobie, mniejsza z tym. Idę sobie jeszcze zjeść, bo jest tu bardzo dobra włoska restauracja. Wczoraj tam jadłem. Idę jeszcze przekąsić przed trasą. Mam dzisiaj 4 godziny jazdy. Oczywiście będzie więcej, bo się będę zatrzymał po drodze kręcić dronem. Chcę dzisiaj dużo polatać, bo wczoraj jak latałem, to niestety już było po zachodzie. Znaczy zaszło za góry. Już nie wyglądało tak pięknie, a jest cudownie. Po prostu są widoki takie, które muszę mieć nagrane i które Wam muszę pokazać. Pętla Ha Giang jak najbardziej na plus. Jak zaczynałem tutaj tą trasę, jak wjechałem na nią, mówię, kurde, czym ci ludzie się tak podniecają? Przecież tu nie ma nic fajnego. No góry, lasy, no to co wszędzie po prostu. Już nie jeden taki widok widziałem podróżując po Wietnamie. Ale jak się później zaczęło, to po prostu kopara cały czas otwarta. Powiem Wam tak, ja naprawdę widziałem już kupę świata. Mało co jest takim miejscem, że po prostu mam tak wow. A tutaj tak było. Dlatego polecam. Ruszam w trasę. Yo. I jeszcze na początku pamiętajcie o subskrypcji. Za parę dni wylatuję do Indii i tam się dopiero zacznie. Tam się zaczną podróże wojownika, bo tam będzie trzeba pokazać jaja. Nie będzie lekko. Yo, ruszam. Tutaj zaczynam drugą część. Pętli Ha Giang. Zobaczyłem trochę z trasy. W sumie mam fajny pomysł. Chowam telefon. Przerwa w górach na wietnamską kawkę. Z tego się tak fajnie parzy w dół. Na mleczko słodkie, skondensowane. Z takim widokiem. Do kawki. Fajny pomysł dla Was. Z racji tego, ta pętla tutaj jest bardzo popularną. Nie wiem, czy na pewno jest najbardziej popularną trasą motocyklową w całym Wietnamie. Wcale się nie dziwię, bo jak dla mnie to jest najpiękniejsze miejsce w Wietnamie. Myślę, że śmiało mogę to powiedzieć. Widziałem może nie cały Wietnam, ale większość Wietnamu i to może większość tych rzeczy, które ludzie przyjeżdżają tutaj oglądać. I zdecydowanie uważam, że pętla Ha Giang jest najpiękniejszym miejscem w Wietnamie. I jeszcze fajna rzecz, którą możecie sobie zrobić. Bo wiadomo, nie każdemu się chce podróżować na motocyklu przez cały Wietnam, albo nawet po samej północy, to i tak jest kupa kilometrów. Jedziecie z Hanoi i bierzecie sobie autobus do miasta Ha Giang. Tu, gdzie się zaczyna i kończy pętla. I w hostelach są wycieczki motorowe. Wynajmujecie sobie motorek na 3 dni na przykład i sobie jedziecie zrobić pętlę, albo nawet 2 dni. W jeden dzień to była bardzo ciężka sprawa zrobić. Nie, raczej 2 dni to zmieniło, żeby to zrobić, a na spokojnie 3. No ja zrobiłem 2, ale 100 km części co ma 100 km nie robię po prostu tej dolnej, bo no bez sensu. Bo z Ha Giang od razu będę jechał do Hanoi, a nie jechać znowu tak i później wracać. No nie ma to sensu. Ale to jest fajna opcja, którą możecie sobie zrobić, żeby bez zwiedzania na motocyklu zrobić sobie pętlę Ha Giang motocyklem. Dobra, teraz to miało mały sens. Ale tak się tu robi, to jest trasa motorowa i ją trzeba zrobić na motorku. To jest naprawdę coś, co każdemu będę polecał. Każdemu. Mało rzeczy mnie naprawdę już dziwi jakoś tak, wiecie, że mam wow, a tutaj mam co chwilę i to jest zarąbiste. Dlatego cieszę się, że to zrobiłem. To jest ostatnie miejsce, które odwiedzę w Wietnamie. Ostatnią moją trasę prawdopodobnie motocyklem robię dzisiaj. Jutro spadam do Hanoi. W Hanoi 3 dni i koniec Wietnamu.
ale jeszcze coś zobaczycie z Wietnamu. Tak wam obiecałem, coś wam tam pokażę. Chłopaki mają dla mnie też przygotowane coś, jakieś pomysły na odcinki mają, także jeszcze coś tam zobaczycie. Powiem wam, że z jednej strony mam go już dość, mi się trochę nie chce jechać, a z drugiej strony trochę będę tęsknił, bo przygoda to przygoda. Jedna osoba mi właśnie zadała pytanie w Q&A, które było przedwczoraj, nie wiem czy widzieliście. Bardzo rzeczowe pytania były, także warto zobaczyć. Czemu znowu Wietnam? Dlatego, że po prostu ja potrzebowałem przygody. Po 4,5 miesiąca w Tajlandii, siedzenia tam, no wiadomo, też się zwiedzało, ale ja potrzebowałem jakiejś przygody, żeby się coś działo, żebym cały czas był gdzie indziej. Wietnam był blisko Tajlandii i był idealnym miejscem. Nie chciałem po prostu daleko lecieć, ze względu na to... Czekajcie. Ze względu na to, że później lecę do Indii, po prostu nie chciałem daleko odlatywać, nie chciałem lecieć do Ameryki Południowej czy gdziekolwiek indziej, tylko chciałem być w Azji. Patrzcie co tutaj jest. Wlepka 420. Jest tutaj jakieś jak Hajang 420 i gościu organizuje wycieczki po uprawach marychy. Można tu palić i tak dalej. To takie typowe wycieczki dla jaraczy. No. Wiem, że wczoraj to co pokazywałem, to ktoś mi powiedział, że to było dla krów. No tak, no pewnie tak było, no bo to były zwykłe jakieś konopie. Ale normalne też tu hodują i właśnie tutaj w tych górach na pętli Hajang. Tutaj się przyjeżdża palić. Kolejny piękny rejon. Tam się już zachodzi, zaczyna robić. No, a ja mam jeszcze 2 godzinki do miasta Hajang. You got me falling. You got me falling. Szkoda, że jest taka mgła, chyba to mgła, nie wiem. Jest taki ładny widok. Na dole Tama. I cały czas tam wzdłuż się jedzie tymi górami. Piękna jest ta trasa. No, tam pełno tras ubliżowych, ale nie widać. Została godzinka. No i teraz już po przejechaniu tego wiem, że lepiej tą trasę na 3 dni podzielić, bo 2 dni to była totalna męczarnia, w 3 dni całą, czyli jakieś 300 km niecałe, fajnie sobie możecie zrobić, z przyjemnością oczywiście. No, bo 2 dni sądzę, że byłoby ciężko. Dotarłem do hostelu. Powiem wam, że tak dużych łóżek to jeszcze nie miałem w hostelu nigdzie. 2-osobowe. Petarda. No, jak się szybko ogarnąć, muszę i jadę jeść, bo jestem turbo głodny i muszę znaleźć autobus na jutro. Właśnie do centrum Hajang. No, ale tu ludzi jest. No. Siemanko. Ja już pozbieramy, żeby ruszać dalszą drogę.
i koło mojego hostelu przyjechałem do innego hostelu zjeść sobie śniadanie, bo u mnie nie działała kuchnia. I tak rozmawiam z panią, że chcę Wietnam, przyjechałem, że już zmęczony jestem, że dzisiaj wracam do Hanoi, ale jeszcze 300 km, że mam tego dość i tak dalej. O, właśnie przyjechał po mnie autobus. No i właśnie to o tym wam miałem powiedzieć. No i patrzcie. A wiecie co jest najlepsze? Normalnie oni spuszczają paliwo. A ci widzę, że mają wyrąbane w to. Oby się nie wylało. No aha, bo nie dokończyłem. No i ta pani mi mówi, no ale jak chcesz to 10 jest bus. Ja mówię, jak ja sprawdzałem wczoraj, tylko nocne jeżdżą. No mówi, nie, wieczorne, dzienne też są. O 10 wyjeżdża, o 16 jesteś w Hanoi. Pięknie. No. Za pół godziny jadą teraz objechać miasto, pozbierać ludzi, ja się pozbieram, przebiorę i za pół godziny po mnie będą. No, patrzcie jaki sleeping pass, 6 godzin takim będę jechał. I to jest fajne tutaj w Wietnamie właśnie, że się takim jeździ. Mamy właśnie przerwę. Nie wiem, czemu mówię, ale cała trasa właśnie ma zająć 6 godzin, żeby stąd dojechać. I to jest też fajne, że wam mogę to pokazać, że jeżeli byście przyjechali do Hanoi, możecie spokojnie sobie wziąć autobus taki, przyjechać, zrobić pętlę i wrócić też autobusem. Cena to jest 250 000 za samą podróż. Za motocykl musiałem 500 jeszcze dopłacić, ale za mnie 250 to jest... Ile to jest właśnie? 40 jakieś... Niecałe 50 zł. No mniej, nawet 45 przypuśćmy. No, także nie ma źle. Teraz krótka przerwa, zjeść, napić się i jedziemy dalej. Ale wygodnie się jedzie na maksa. Jaki kibel. O, masakra. Fuj, jak śmierdzi. Bagietka z jajkiem gotowa. Ananasek na deser. I pani mi właśnie robi soczek z trzciny cukrowej. W takiej kuchni. Ale pamiętajcie, takie ceny jest super, to nie ma co ukrywać. Ale pamiętajcie, że trzcina cukrowa tylko z limonką. Bez limonki już nie smakuje tak dobrze. Znaczy smakuje, bo jest słodkie, ale z limonką petarda. No i dojechałem, jestem na dworcu w Hanoi. Trasa super przebiegła. Kolejny dzień, kolejny trening. Siłownia zarąbista, cena 10 zł. Forma gotowa. Nie ma źle. Trening codziennie. Widać efekty przynajmniej. Właśnie jestem na dworcu, dokładnie na magazynach dworca w Ho Chi Minh. Jak w Ho Chi Minh? No Ho Chi Minh jedzie. W Hanoi. Nie wiem dlaczego co mi się mówi Ho Chi Minh. W Hanoi. Właśnie oddałem mój motorek, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Wszystko było idealnie, nic się nie zepsuło, cena była bardzo dobra. Także jak ktoś tam będzie sobie chciał popodróżować po Wietnamie, możecie tam zobaczyć na którym odcinku, jak wynajmowałem go, miejsce, z którego brałem, bo mogę polecić, po prostu było wszystko fajnie. Kaucję mi oddali całą, wszystko tak jak ma być. No dobra, jeden dzień wcześniej oddałem, musiałem oddać wcześniej, bo jutro jest jakieś wielkie święto tutaj. I po prostu wszystko jest zamknięte i tu magazyny też pozamykano, wszystko jest zamknięte po prostu i musiałem oddać dzień wcześniej, ale poza tym wszystko fajnie. Przygoda moja się skończyła. Dzisiaj powiem tak, jutro wylatuję z Wietnamu 3 dni wcześniej niż planowałem. Muszę coś załatwić jeszcze po drodze. No i powiem wam, bardzo będziecie zaskoczeni. Bardzo. Sam jestem zaskoczony z tej sprawy, która wyskoczyła, która wyszła. Ale to prawdopodobnie zobaczycie dopiero w przyszłą sobotę, co się stało. No i tyle. Nie będę więcej gadał, żeby nie powiedzieć za dużo. Tak, jadę teraz gdzieś coś zjeść. Później się spotkać z chłopakami z Polski, którzy tutaj mieszkają. I tak mija dzień. Jeszcze
No i jutro wyjeżdżam. Bardzo fajnie zaliczone. Już później jeszcze jak będę miał chwilkę, sprawdzę ile wydałem pieniędzy, ile przejechałem dokładnie, podliczę to trochę i Wam powiem, żeście mieli takie jakieś chociaż minimalne podsumowanko. A jutro wleci ostatni odcinek, który jest z wodospadu. Tam jak mnie zatrzymała policja, jak mnie aresztowali. Dopiero po wylocie stąd go opublikuję, bo nie chciałbym mieć kłopotów jeszcze na lotnisku. I tyle. Wiecie, to jest komunistyczny kraj, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I tyle. Jo. Chłopy w robocie. No. Muszę graba gdzieś złapać. Nie mają łatwej roboty. Tutaj to jest po prostu Meksyk. Przed chwilą tędy jechałem. To, że po prostu żyję, to jest cud. Ale mnie chciał teraz taksówkarz przerobić. Myślałem, że na idiotę trafił. Dałem mu 100 000, on mi wydaje piątkę, nara. Ja mówię, jaka piątka? 50 000 masz dawać z powrotem. On mi daje piątkę i koniec. A afera zrobiła się na pół ulicy. Ludzie się pozatrzymywali, popatrzyli. Zaczęli się z nim kłócić. Musiałem stanąć przed nim, bo chciał odjeżdżać. Jak mnie zdenerwował, masakra. No i to... Jak ludzie mają mieć dobre zdanie, jak przyjadą i taki gościu na przykład próbuje przekręcić. A pewnie by się zdarzyło tak, że jak ktoś by był jakimś turystą pierwszy dzień, to by wziął to 5000 i sobie poszedł, bo by się nie znał na pieniądzach. O, ale mnie zagotował. Tutaj za tym mostem jest świątynia. Tam wchodzić nie będę, byłem tam kiedyś. Nic specjalnego w środku nie ma. No ale ładnie wygląda ogólnie. Jeziorko. Idę do fryzjera gdzieś teraz. Dawno mnie tak nikt nie rozdrażnił jak ten gościu. Masakra, myślę, że na debila jakiegoś trafił. A może jakieś owocki? A, dzisiaj jest weekend, to znowu targ się rozłożył. Nie wiem, czy wam pokazywałem w którymś odcinku. To wygląda jak duży statek. To restauracji i to bardzo drogie, bo raz chciałem tam iść zjeść. No i bardzo drogo. Jest to najlepszego fryzjera ever. Właśnie nabił Bonio. Tutaj chłopak teraz siedział. Przyniósł mu bongo przed strzyżeniem. I teraz mówi tak, chcesz? No jasne, dawaj. I zaraz przynosi Bonio. To mi się podoba. U takiego fryzjera to nie byłem nigdy. Pierwsze co na wejściu bongo i później siedziałem. Także nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Ale robotę zrobił dobrze. Trzeba iść coś zjeść. Spać. Może dość późno. No i przed spaniem oczywiście parę kropelek. Lepszy i spokojniejszy sen. Golden Fox polecam. Na dole macie opis. Na hasło wojownik 10% zniżki. Dobra, czas na szybkie podsumowanie, bo teraz sobie właśnie sprawdziłem, co, ile i na co wydałem. No to tak, wydałem w ciągu całego miesiąca około 1000 funtów, czyli przybliżmy 5500 zł. Tak, bilety w dwie strony wyszły mi 1000 zł, no leciałem tu z Tajlandii. Wiza $40, czyli 220 zł. Motocykl $320, wypożyczenie na miesiąc, plus transport z powrotem to około 1400 zł. Paliwo wyniosło mi około 450 zł. Przejechałem 2800 km. Do tego by jeszcze doszło oczywiście to, co jechałem pociągiem 700 km. Za pociąg zapłaciłem 350, przewieziłem motocykla, plus autobus powrotny, dokładnie z Hajiang do Hanoi, 150 zł i to też jest 300 km, czyli w sumie przypuśćmy dałem 5500, koszty wyniosły mnie na takie rzeczy 3,5, czyli na hotele, jedzenie, atrakcje jakieś turystyczne i przyjemności wydałem 2000 zł. Mniej więcej tyle mnie to wyniosło. Przejechałem 2800 km, plus skróciłem sobie o 700, co jechałem pociągiem, czyli byłoby 3,5, plus 300, co też autobus, byłoby 3800. To sobie odjąłem, 1000 zaoszczędziłem, nie jechałem.
No i tak wyniosło, tak mniej więcej wyniosło, że na taką podróż miesięczną tyle byście potrzebowali wydać. Wiadomo, każdy wydaje inaczej pieniądze, to są takie przybliżone kwoty. No, ostatnim razem jak byłem, to wydałem na pewno dużo mniej, tak mi się wydaje. Teraz tyle wyszło za wszystko. Tak więc mniej więcej wiecie, ile by Was mogła kosztować miesięczna podróż po Wietnamie na motocyklu wraz z atrakcjami, ze wszystkimi kosztami, z hotelami, hostelami i tak dalej. Także myślę, że to jest takie spoko podsumowanie. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie, że oglądaliście tą serię. Jutro, tak jak Wam mówiłem, wylatuję z Wietnamu. Wiedzie ostatni odcinek, którego nie mogłem opublikować, jak jeszcze tutaj jestem, ponieważ tam będzie trochę latania dronem w miejscu, w którym nie mogłem, tam będzie aresztowanie i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie jutro na ten odcinek. To, gdzie lecę jutro, zobaczycie już niedługo. Powiem Wam, że będzie na pewno duża niespodzianka. Nie tylko dla Was. No i dodatkowo w środę lecę dalej. Gdzie? To zobaczycie już w sobotę. Jeśli chcecie zobaczyć szybciej, zapraszam serdecznie na Instagrama Podróże Wojownika YouTube. Tam macie wszystko na bieżąco wrzucane. A jeśli nie, to po prostu czekajcie do soboty. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Na razie i dziękuję bardzo, że byliście ze mną podczas tej serii. Myślę, że była udana. Ja jestem zadowolony i to bardzo. Pozdrawiam serdecznie. It's really hard to tell why you are who saved me. You try.